Kiedy myślimy o Commodore 64, przed oczami staje nam kultowy chlebak lub wersja C64C. Co jednak zrobić, gdy serce komputera wciąż bije, a oryginalna klawiatura odmówiła nam posłuszeństwa? Na rynku pojawiło się właśnie długo wyczekiwane rozwiązanie od CBM Staff, które nie tylko ratuje uszkodzone maszyny, ale otwiera zupełnie nowy rozdział w historii ich moddingu. To nowoczesna klawiatura pozwalająca na ogromną personalizację kolorów klawiszy i oferująca efektowne podświetlenie LED. Teoretycznie to idealny wybór zarówno dla tych, którzy reanimują starego Commodorka, jak i dla entuzjastów budujących nowoczesnego potwora od zera na bazie płyty Ultimate 64. Tylko dlaczego musiałem na niego czekać 2 lata od zamówienia i czemu nie działa do końca tak, jak się spodziewałem, no i dlaczego zamówiłem tą klawiaturę w częściach? Zaraz Wam o tym opowiem. Cześć, tu Borg Retrogralnia, a dzisiaj nowa klawiatura do Commodorka od CBM Staff. Jeśli idzie o projekty crowdfundingowe od CBM Staff, za którymi stoi tak naprawdę jedna osoba, Jim Drew, to mam pewne doświadczenie. Na początku 2020 roku wsparłem kampanię, która miała na celu produkcję nowych klawiszy do Commodore 64. Chciałem je, korzystając z tego, że można było sobie dobrać kolorystykę, wykorzystać do obudowy mojego komputera C64 opartego na płycie Ultimate 64. I choć na realizację tego projektu musiałem czekać prawie 4 lata, to muszę przyznać, że nie była to wina Jima. Spadł wtedy na nas COVID, a wraz z nim załamanie się całego rynku produkcji tego typu gadżetów. To, że w końcu klawisze do mnie dotarły i to w tej samej cenie, której jej zamówiłem, uznałem za wielki sukces. Szczególnie, że przez te wszystkie lata na bieżąco Jim informował nas o każdym kolejnym kroku w projekcie, każdym problemie, każdym sukcesie. Innymi słowy, zdobył on zaufanie ludzi. Kiedy więc w roku 2024 ogłosił nowy projekt, stworzenie nowej klawiatury do C64, ale takiej bajeranckiej na wypasie, ten projekt również wsparłem. Głównym produktem tego projektu jest klawiatura Blinkboard 64, pasująca do Commodore 64, ale oparta na jakościowych przełącznikach Gatreona, a dokładnie wersji Pro G3.0, których charakterystyka najbardziej przypomina w używaniu swój oryginalny odpowiednik. Na nich osadzone są specjalnie stworzone klawisze, które idealnie odwzorowują kształt i nadruki z Commodorka, ale oczywiście są przystosowane do osadzania na współczesnych przełącznikach. Klawisze dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych. Ja tradycyjnie wybrałem półprzeźroczyste czarne na klawisze zwykłe i półprzeźroczyste czerwone na funkcyjne. Pod klawiszami znajdują się, a jakże, programowalne diody LED, oczywiście kolorowe. Jako że klawiatura ma współpracować z C64, a ten raczej w USB nie jest wyposażony, wymaga sterownika. Tutaj do wyboru są 2 rodzaje, podstawowy i SUPA. Oba oczywiście obsługują samą klawiaturę i działanie np. przycisku Shift Lock. Dodatkowo ten pierwszy pozwala na uproszczone sterowanie diodami, przełączanie między trybami ich animacji, kolorami, jasnością i właściwie niewiele więcej. Ten drugi pozwala na znacznie bardziej rozwinięte animacje, np. efekty aktywowane naciskaniem pojedynczych klawiszy. Posiada także wbudowany serwer www, gdzie można ustawić wszelkie opcje, dokonywać update'u firmware'u, czy wpisywać sobie makra. Rzecz jasna wybrałem dla siebie opcję SUPA, też dlatego, że miał on posiadać możliwość sterowania diodami z układu SID do grania muzyki, do grającej muzyki, ale o tym powiem jeszcze za chwilkę. Projekt ruszył w połowie roku 2024 i miał być zakończony w kilka miesięcy. Okazał się być tak dużym finansowym sukcesem, że Jim dodał jeszcze do niego jeden produkt, klawiaturę w obudowie Blinkbox do wykorzystania np. z SX64, C128 czy przez kabel USB ze współczesnymi sprzętami. Niestety trochę się to, jak to zwykle bywa, posypało czasowo. Najpierw problemy były typowe. A to się fabryka wypięła, a to dostawca udawał, że go nie ma, a to Trump zaczął nagle wojnę celną. Sprawa przeciągnęła się na początek roku 2025, a po kilku miesiącach ogłoszono wielki powrót Commodore i Commodore 64 Ultimate, które okazało się, że będzie wyposażone właśnie w klawiatury od CBM Staff. Nie będę tutaj powtarzać całej tej historii współpracy, która była momentalnie dość burzliwa ze względu dziwnych ruchów ze strony Commodore, które
że tak powiem, zachowywało się dość wielkopańsko w stosunku do Jima i jego własności intelektualnej i fizycznej. Koniec końców, jej pokłosiem tej współpracy jest z jednej strony opóźnienie dostarczenia klawiatur dla pierwotnych zamawiających tak z minimum pół roku, z drugiej strony CBM Staff wyszło z tej współpracy ze znacznie zwiększonymi możliwościami produkcyjnymi, co dobrze rokuje na przyszłość. Tak jak mówiłem i jak widzicie, kupiłem klawiaturę w częściach, żeby zaoszczędzić kilka dolarów. Jej złożenie było raczej proste. Trochę rzeczy trzeba było w siebie powtykać, powkładać przyciski w płytę, przylutować je, zamontować sporniki, płytę z kontrolerem, no i same klawisze. Wszystko było ok, dopóki nie włożyłem klawiatury do komputera. Generalnie kupowałem ją do zamontowania do płyty Ultimate 64 w wersji jeszcze nie Elite. Jednak po włożeniu do maszyny komputer nie startował, jakby miał jakieś zwarcie. Wszystko wydawało się mi jednak być w porządku, jeśli chodzi o moją pracę jako składacza. Postanowiłem więc spróbować klawiatury w oryginalnym Commodorku. Tutaj jakby to działało lepiej, ale po chwili znowu miałem zwarcie. Na początku pomyślałem sobie, że może to płytka sterownika styka się z ekranem na komputerze i ją okleiłem taśmą izolacyjną, ale to nie było to. Klawiatura raz działała, po chwili nie działała, znowu działała, to było bardzo dziwne. Wtedy sobie przypomniałem, co Jim mówił w filmie instruktażowym. A powiedział, że jego płyta PCB ma pewnego buga. Kondensator umiejscowiony tuż pod metalowym pałąkiem podtrzymującym spację, który to kondensator może być po naciśnięciu spacji zwarty. Jednak mówił też tam, że ten problem został rozwiązany, że tak skonstruował podpórki przy spacji, że teraz ten metalowy pałąk już nie styka się z tym kondensatorem. Tyle wam jednak powiem, że ewidentnie mój egzemplarz nie dostał tego memo. Nakleiłem więc na ten nieszczęsny kondensator kawałek taśmy izolacyjnej i sprawa została rozwiązana. To jednak nie był koniec moich problemów. Co prawda w Commodorku działało to wszystko ok, ale po przełożeniu do komputera z Ultimate'em 64 sprawa dalej nie wyglądała różowo. Klawiatura niby działała, ale coś nie było do końca jak powinno. Odpalenie testu klawiatury zawieszało mi cały sterownik i klawiaturę. Zauważyłem, że to zawieszenie następuje, gdy naraz chcę odpalić za dużo diod. Zdecydowanie brakowało tutaj mocy dostarczanej do sterownika. Pomyślałem, że sprawdzę, co o tym ludzie piszą w internecie i przeczytałem, że Jim twierdzi, że on nigdy nie mówił, że ta klawiatura będzie działać z komputerami innymi niż oryginalne Commodore. To oczywiście jest bzdura, bo gro ludzi zarówno wcześniejsze klawisze, jak i te klawiatury zamawiało pod Ultimate'a 64. Zresztą sam Jim też pokazuje klawiaturę nie z oryginalnym Commodorkiem, ale chyba z płytą 64 Reloaded lub czymś podobnym. Poza tym ludzie pisali, że im z płytami Ultimate, ale Elite działa. Doszedłem więc do wniosku, że może mam za słaby zasilacz do komputera, bo faktycznie oryginalny gdzieś tam zgubiłem do Ultimate'a i kupiłem sobie zastępczy 1A. Może to jest za mało, kupiłem więc coś większego. Odczekałem kilka dni na paczkę i rzeczywiście na tym większym zasilaczu klawiatura nie zawieszała się, a przynajmniej nie od razu. Jednak odpalenie wszystkich diod naraz w dużej jasności dawało dalej bardzo złe rezultaty i kolaps tego systemu. Ewidentnie klawiatura ze sterownikiem jest za bardzo prądożerna w stosunku do tego, co dostarcza mój Ultimate 64, nie Elite, na porcie klawiatury. Już miałem się poddać, ale wpadłem na szalony pomysł. Otóż płyta sterownika oprócz gniazda klawiatury ma także gniazdo USB-C. Pewnie do programowania firmware'u i zasilania podczas tego programowania. A Ultimate 64 ma na płycie w środku komputera gniazdo USB-A. Także może by tutaj trochę zaryzykować i podłączyć dodatkowo oprócz taśmy klawiatury także to USB. Dołożyć trochę prądu drugim kranikiem. Wiem, że to rozwiązanie godne amatora kabli, ale w sumie czemu nie? Zrobiłem tak i magia świąt. Klawiatura dostaje w końcu tyle prądu, ile chce. Wszystko działa na tip-top. A jak już to wszystko zadziałało, to udało mi się nawet połączyć ze sterownikiem poprzez wbudowany serwer www i zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji. A propos tego oprogramowania. Jim zapowiadał, że klawiatura będzie mogła grać do muzyki z SIDA. Jednak w tym momencie na próżno szukać tej możliwości. Zresztą nawet nie ma
połączenia między seedem a sterownikiem. Na szczęście na płytce znajduje się nieobsadzony port z wejściem analogowym, do którego potencjalnie będzie można podłączyć dźwięk i na jego podstawie zmieniać kolorystykę LEDów. Na razie jednak jeśli chodzi o tą opcję w firmware'ze, ani widu, ani słychu. Także jakbym miał oceniać całościowo tą zabawkę, to powiem tak. Wygląda zarąbiście, naprawdę ładnie prezentuje się w podświetleniu, upiększy wam każdego komodorka. Upiększy, jak będziecie mogli ją dostać. Bo w sprzedaży na razie jej nie ma, dostają ją na razie wspierający, ale spokojnie będzie. Już niedługo można ją normalnie kupić. Tylko za ile? Nie wiem. Ja zapłaciłem 450 zł. Także tanio to nie jest. I szczerze, tak szczerze, ja ją kupiłem po to, by grała mi do muzyki z seeda, bo robię wiochę z komodorka. A na razie ona tego w ogóle nie robi. Także jeśli chodzi o mnie, to jestem tak zadowolony na 3+, 4- w szkolnej skali. Ale na razie jest co jest i chyba na tym na dzisiaj skończymy. Zapraszam do subskrypcji, wsparcia kanału i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia. Do zobaczenia za tydzień na Newconie we Wrocławiu, gdzie mamy swoją no może nie mikro, ale małą retrogralnię i aż 4 prelekcje. Także przyszły tydzień, czasoprzestrzeń Wrocław, widzimy się na 100%.